Etiopia była początkiem tej opowieści. Kenia pokazuje jej drugą stronę. Tam kawa była pamięcią, rytuałem i relacją. Tutaj staje się systemem, selekcją i precyzją. Dwa kraje blisko siebie na mapie, dwa zupełnie różne języki jakości. W Etiopii szukałem źródła. W Kenii chciałem zrozumieć mechanizm, zobaczyć jak codzienna praca wielu ludzi zmienia się w kawę, którą później rozpoznajemy po soczystości i owocowym charakterze. Nairobi zmienia tempo od razu. Z miasta ruszamy w stronę Kirinyaga, jednego z najważniejszych regionów kawowych Kenii. Jedziemy do Rungeto Farmers Co-op Society i stacji Kii Coffee Factory. To nie jest tylko punkt na mapie, to miejsce, w którym praca wielu małych producentów zaczyna tworzyć coś wspólnego. Partie kawy, które później trafiają na stoły cuppingowe, do palarni i do filiżanek na całym świecie. Welcome to Neto. So we're going to Key Factory. Okay. That's the most famous factory for Neto. Very good. Currently, pulps 2.5 million kgs only. 2.5 million. There is no any other cooperative in Kenya that can pulp so much. Just keep. Key only. Kenia ma opinię kraju, który potrafi budować jakość przez strukturę. Kooperatywy, stacje obróbki, zapisy dostaw, selekcja czy feedback z rynku. Ale żaden system nie działa sam. Za każdą tabelą, za każdym numerem partii, za każdym wynikiem cuppingu na stole stoją ludzie, którzy muszą pilnować standardu, także wtedy, kiedy sezon jest trudny. So my name is Peter. I'm the director of Rockman Coffee Exporters based here in Kenya. And we also aggregators. Our role is to connect the farmers directly to the importers and roasters to build up long-term relationship. So what I would say about Kenya currently is indeed one of the things that has affected is the weather patterns have drastically changed. So we have experienced a situation whereby the flowering has not been very regular because the coffee bush normally go through the phases. Whenever it is hot, automatically when the rain comes, they'll always flower. So we have seen intermittent flowering of the coffee. And as such, this has affected the long-term planning. You can't be able to differentiate between the main crop and the fly crop as it were initially. Also this year we have seen reduced volumes. It's not really as it was last year, but maybe 5% or 10% off from what we had last year. But the good news is that the quality is very good because we had very good weather, very good rains throughout the year. That also has benefited the berry development. So most of the berries are pretty healthy. So far the coffees we are cupping right now are very, very good. That point and final is when it comes to transparency and pricing, the current reforms in the Kenyan market have really benefited the farmer. Indeed, right now in the sellers market, the farmers has gotten back their place to dictate of what they want with their coffee. They're able to connect to whoever they want at any given time and get the right prices. So yeah, that's a big thing that I would say, something to put a smile on most of the coffee lovers. To, co mówi Peter, dobrze pokazuje Kenię w tym sezonie. Mniej przewidywalna pogoda, nieregularne kwitnienie, niższe wolumeny, a jednocześnie kawa, która nadal potrafi być znakomita. I może właśnie to jest w Kenii tak mocne, że nawet kiedy sezon nie jest łatwy, najważniejsze pytanie brzmi nie tylko ile, ale jak dobrze. She's going to weigh the coffee. Okay. The farmer received the message. Oh, yes. Yes. They also receive the hard copy of what they have delivered for the day. And then the coffee is now taken to the cherry hopper. On my left, you can see the cherry hopper. Yes. So it will be hopped there, then ready for processing. We have
This is a digital 100% data processing. So the cherry clerk will come, she normally sits there. The members are given a receipt. Once the delivered cherry has been received, then the cherry gets the details of the quantity delivered. They are uploaded in our server at the office, and the member gets an SMS notification of how much cherry they have delivered. Yeah. W Kenii jakość zaczyna się wcześniej niż przy deepulperze. Zaczyna się przy przyjęciu wiśni, od ważenia, od zapisu, od identyfikacji dostawy. To są proste rzeczy, ale właśnie z nich buduje się zaufanie. Transparentność nie jest tutaj hasłem marketingowym, to bardzo konkretny proces, który decyduje o tym, czy farmer wie, co dostarczył, ile dostarczył i jaką wartość może z tego otrzymać. Kenijskie kawy są znane przede wszystkim z obróbki na mokro, czyli washed. To jeden z fundamentów ich stylu. Depulping, fermentacja, mycie kanały wodne i selekcja. Każdy etap ma znaczenie. To dzięki temu najlepsze kawy z Kenii potrafią być tak czyste, soczyste i rześkie. Mają strukturę i intensywność i tę charakterystyczną energię, którą trudno pomylić z czymkolwiek innym. Ale obróbka na mokro to nie tylko technologia jakości, to także odpowiedzialność za wodę, infrastrukturę i środowisko, które tę jakość umożliwia. Jeśli kawa ma być naprawdę dobra, nie może być dobra tylko w filiżance, musi być dobra także w tym, jak powstaje. You cannot do rewetting when it reaches this level. Okay. When it gets water, now when it has already been brought here, Yeah. the quality will go down. We call it rewetting. Okay. So at this level, you Yeah. can either transfer it to the solar dryer. Okay. So where it can Finish. now dry faster. Yeah, to a level of 10.5 to 11. Okay. Yeah, so that will be ready for transferring now to the mill. Okay. So this is 3 days. So this is So about what 3 is days. You're gonna let it here for 2 more days. What we do, we measure. We have a moisture meter. Uh-huh. It is the one that now guides us. Okay. Okay, manually you can test. Like for us who have gotten used, it Yeah. has to be very hard that you're not able to crack it. Using it becomes hard to crack using your teeth. So at this level, it's still not dried yet. Uh-huh. So even without the mechanical, the moisture meter, you are able to. Then when you wrap, it has, maybe you can feel the feeling. It produces a different sound from this one. But now for this I think it has been here for 3 days because the sun is hot, Yeah. and that is why we are covering it so that it doesn't dry so quickly, affecting the quality. Yeah, so Okay, so this is the third step then. Yeah. It comes from there up here. So up here, but still you can dry it from. You can still take it from the drying bed. depending on the sun. Yes, directly to the condition. One advantage of this is that when the weather is bad, you still can continue with the process. Yeah, and this one is faster. Yes. Don't cover here, right? You don't need to cover. Suszenie wygląda spokojnie tylko z zewnątrz. W rzeczywistości to jeden z tych etapów, w których kawa potrzebuje czasu, cierpliwości i uważności. Za szybko i traci równowagę. Za wolno pojawia się ryzyko defektów. Bez kontroli cały wcześniejszy wysiłek może zostać stracony. Dlatego przy stole cuppingowym nie oceniamy tylko smaku, oceniamy cały łańcuch decyzji od farmera, przez stację, przez suszenie, po eksportera. A potem przychodzi moment, który zawsze ma w sobie coś wyjątkowego. Świeży zbiór, konkretne miejsce, konkretni ludzie i filiżanka, która mówi prawdę o całym procesie.
Nairobi National Park zamyka tę podróż zupełnie innym obrazem Afryki. Po farmach, stacji obróbki i campingu przychodzi cisza, przestrzeń, chwila zawieszenia. I wtedy jeszcze wyraźniej widać, że kawa nie istnieje w oderwaniu od świata. Jest częścią krajobrazu, ekonomii, klimatu, pracy, codziennego życia. Etiopia i Kenia są bliskie siebie, ale mówią o kawie innymi językami. Etiopia była opowieścią o początku, o rytuale, dżebenie, pamięci i relacji. Kenia jest opowieścią o systemie, kooperatywach, obróbce na mokro, selekcji, precyzji i informacji zwrotnej. Razem pokazują coś bardzo ważnego. Kawy afrykańskie nie są jedną historią. To wiele światów, wiele rytmów, wiele sposobów rozumienia jakości. I jeśli chcemy naprawdę mówić o Originie, musimy nauczyć się słuchać każdego z nich z osobna. Panorama Nairobi zostawia mnie z jedną myślą. Kawa nigdy nie zaczyna się w filiżance, nie zaczyna się w młynku, nawet nie zaczyna się w palarni. Zaczyna się dużo wcześniej, w ziemi, w wodzie, w decyzjach, w systemach, które działają albo zawodzą i w ludziach, których pracy często nie widać, kiedy trzymamy filiżankę w dłoni. Po Etiopii i Kenii jeszcze mocniej czuję, że Origin to nie jest punkt na mapie. To relacja, której trzeba słuchać. To odpowiedzialność, którą trzeba brać na serio i historia, którą warto opowiadać dalej. Uczciwie, uważnie i z szacunkiem. Jeśli ten film zostawił w Tobie choć jedną myśl o tym, skąd naprawdę bierze się kawa, zostaw komentarz. Napisz, co poruszyło Cię najbardziej, bo rozmowa o kawie nie kończy się na filiżance. Ona właśnie tam się zaczyna.